Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym odcinku instruktażowym skupimy się na otwieraniu prac szczególnie niebezpiecznych. Po tym jak otworzyliśmy już pozwolenie na pracę i dołączyliśmy do niego, to właśnie od tego momentu mamy możliwość otwierania prac szczególnie niebezpiecznych wewnątrz tego pozwolenia na pracę, do którego dołączyliśmy. Po wypełnieniu krótkiej informacji dotyczącej tego wniosku, system InnerWeb wymaga od nas odpowiedzi na kilka pytań w formie ankiety, które weryfikują nasze przygotowanie się do pracy w tej lokalizacji. Gdy pozytywnie zatwierdzimy wszystkie pytania, system wymaga odczekania kilku minut, aż odpowiednio przygotowana osoba, która posiada uprawnienia do weryfikacji tych typów prac, które otwieramy, przyjdzie i potwierdzi je w systemie, co spowoduje, że prace, które będziemy chcieli prowadzić, będą już zatwierdzone i możliwe do wykonywania. Po tym, jak nasze pozwolenie na pracę zostanie zatwierdzone w systemie, możemy już do niego dołączyć. Wybieramy opcję Dołącz i od tego momentu staliśmy się częścią tego pozwolenia na pracę. Mamy teraz możliwość otwierania pozwoleń na pracę szczególnie niebezpieczne. Aby to zrobić, należy wybrać Dołącz do pracy szczególnie niebezpiecznych. Typów tych prac jest bardzo wiele. Można pracować z ogniem na wysokości, w zagłębieniu, a nawet w pracach związanych z przemieszczeniem maszyn. Jest to bardzo ważne, że w naszym systemie prace szczególnie niebezpieczne są podłączone pod dane pozwolenie na pracę. Dzięki temu w historii można prac szczególnych niebezpiecznych w danej lokalizacji otwierać bardzo wiele, a po zamknięciu danego projektu będziemy mogli stwierdzić, ile tak naprawdę wszystkich pozwoleń zostało otwartych podczas jego realizacji. Wybierzmy zatem pracę z ogniem. Wybieramy sobie opis i osobę zatwierdzającą, która zweryfikuje nasze miejsce pracy. I w dodatkowych informacjach zaznaczmy spawanie MIG-TIG elektroda. I rozpocznijmy. Jak widać, system nie pozwolił nam na wykonywanie tych pracy. Jest to spowodowane tym, że nie posiadamy odpowiednich uprawnień do tego, aby pracować z elektrodą w spawaniu. Więc wybierzmy innego typu pracy związane z cięciem. Rozpocznij. Cięcie nie wymaga dodatkowych uprawnień do tego, aby zostały wykonywane. W tym momencie system wysłał już do nas informację dotyczącą pytań kontrolnych związanych z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych w danej lokalizacji. InnerWeb losuje 3 z kilkudziesięciu różnych pytań, które związane są z danym typem prac szczególnie niebezpiecznych. I w tym momencie powinniśmy odpowiedzieć na nie, aby móc przejść dalej i aby wniosek o nasze pozwolenie został zatwierdzony i wysłany do osób nadzorującej. Czy w przypadku prowadzonych prac przy suficie na dachu materiały palne zostały usunięte? Tak. Czy pamiętasz, że dozór pożarowy prowadzony jest podczas wykonywania prac przez 60 minut i po jego zakończeniu bez przerw? Tak. Czy dozór przeciwpożarowy wyposażony jest w odpowiednie gaśnice, węże gaśnicze? I po sprawdzeniu tego, czy wszystko jest w porządku, wybieramy opcję tak i wysyłamy ankietę. System zweryfikował pytania i w tym momencie wniosek czeka już na swoją akceptację.